Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku Console Edition. I dzisiaj gra pod tytułem Primal. Zapewne wielu z Was kojarzy się to z tym tytułem wydanym przez Ubisoft Far Cry Primal. Natomiast ja chciałbym dzisiaj opowiedzieć o całkowicie zapomnianej grze Primal na PlayStation 2. Przede wszystkim mały smuteczek na sam początek, bo gra miała wszystkie aspekty, czy też możliwości zostania jedną z z najlepszych gier na PlayStation 2, wymienianej obok takich tytułów jak God of War czy Snake Eater. Niestety pewne problemy, czy też błędy, czy też wydaje mi się, że błędy deweloperskie spowodowały, że gra niestety zniknęła gdzieś w mroku dziejów, a szkoda. Smutek tym większy, że gdy poszukacie jakiejś informacji, na przykład o Primalu na Wikipedii, znajdziecie tylko podstawowe informacje, 3-5 zdań, które tak naprawdę nic Wam o tej grze nie powiedzą. Primal opowiada o dziewczynie Jen, która jest tutaj na okładce, która podczas powrotu z koncertu rockowego ze swoim chłopakiem zostaje zaatakowana przez dziwnego stwora. Trafia do szpitala, w tym szpitalu budzi się jakby jej byt astralny. Właściwie budzi ten byt astralny taki gargulec Scree, który prosi ją o pomoc w rozwiązaniu problemów w 4 takich astralnych światach, to nazwijmy. Jane postanawia pomóc i od teraz będą razem współpracować, aby wykonać, czy też pomóc tym 4 różnym światom rozwiązać problemy. I tutaj pierwsza rzecz, która zaskakuje. Gra bardzo przypominała mi mechaniką troszkę Soul Rivera. Nie jest to ta sama klasa gry co Soul River, natomiast sam gameplay bardzo mi przypominał Soul Rivera. Przede wszystkim grę grałem niedługo po premierze, jeszcze wtedy nie miałem swojej konsoli, grałem u Marioli i nigdy mi się tej gry nie udało skończyć. Dlaczego? Ponieważ ona jest strasznie długa. Wydaje się, że po skończeniu pierwszego świata niedługo będzie koniec, a to jest dopiero 1/4 gry, także wybaczcie. Naprawdę gra pod kątem długości jest niesamowicie długa. Każdy z tych 4 światów, które zostały zaprojektowane przez dewelopera, jest inny. Odwiedzamy je po kolei, natomiast tutaj warto wspomnieć, że każdy z tych światów ma własną historię, własnych mieszkańców, własne problemy, własną fabułę. Te światy diametralnie się od siebie różnią, one się w ogóle nie łączą ze sobą, więc pierwszy świat mamy taki świat bardziej fantazy, mroczny, gdzie żyją takie postacie troszkę przypominające takie człowiekobyki. Drugi świat to świat wodny, gdzie Jane będzie pływała pod wodą i będzie pomagała usunąć problem z zanieczyszczeniem wód, który zmienia mieszkańców w takie jakieś agresywne istoty. Trzeci świat, który mi się najbardziej podobał, to taki świat upiorów, chociaż tak naprawdę chodzi o wampirów. Mamy wioskę, taką mroczną wioskę, gdzie żyją jacyś wieśniacy uciskani przez arystokratów, a ci arystokraci są właśnie wampirami, którzy wysysają z tych biednych mieszczan krew. I tutaj będziemy starali się też to rozwiązać ten problem. Ostatni świat to świat dżinów, to bardziej taki świat egipski, coś takiego, taki bardziej wśród piasków, pustyni, coś takiego i tam też będziemy starali się rozwiązać jeden z problemów. Każdy z tych, tak jak powiedziałem, światów ma odrębną fabułę, każdy opowiada zupełnie o czym innym. Nasi bohaterowie mają parę umiejętności. Dzięki ich współpracy będziemy mogli rozwiązywać też proste zagadki. Jane potrafi walczyć i właściwie zmieniać się. W trakcie gry poznajemy możliwość transformacji w mieszkańca danego świata. Pokazuje to taka całkiem fajna, spektakularna animacja, gdy w czasie rzeczywistym Jane zmienia się w jakiegoś właśnie mieszkańca danego świata, jest to całkiem nieźle pokazane. Natomiast Scree, ten mały gargulec ma więcej możliwości. Może na przykład używać pochodni, by podpalać
takie czary z takim olejem, może przenosić ciężkie przedmioty. W trakcie walki on zmienia się po prostu w skałę, a możemy, oczywiście tutaj nie wspomniałem, że możemy sterować na zmiany postaciami, możemy wybierać, którą postacią chcemy sterować. Oprócz tego pozwala, Screep umie wchodzić po ścianach, dzięki czemu może wejść po ścianie i na przykład zrzucić linę dla Jane, która wespnie się po niej na trudno dostępne miejsce. Fajne jest też to, że Scree na przykład w wodnym świecie, kiedy Jane poznaje umiejętności wodnych tych istot i może pływać swobodnie pod wodą, Scree, jako że jest właściwie z kamienia, cały czas podąża po dnie, tak? Także tutaj mamy też takie pewne pomysły, które w mojej opinii naprawdę fajnie wyszły. No, gra ma wtłoczonych tych pomysłów całą masę i to wszystko się ładnie ze sobą spaja. To naprawdę jest niesamowite, jak twórcy podeszli kreatywnie do rozwiązywania niektórych problemów, chociaż oczywiście te zagadki nie są za ciężkie, są dosyć proste. Natomiast gra ma sporo problemów. Opowiem Wam teraz o tych problemach. Przede wszystkim walka. Ktoś na etapie projektowania wpadł na wspaniały pomysł, że najlepiej będzie, jeżeli ciosy postaci będą podpięte pod triggery R1 i R2. Tworzenie kombosów na R1 i R2 jest właściwie tak niesamowicie irytujące, jak sobie tylko możecie wyobrazić. Walki niestety są nudne, często są bardzo długie, często powtarzalne i stoczenie kolejny raz, czy też kolejny raz walki, którą już powtarzaliśmy kilkadziesiąt razy, strasznie nuży. Oczywiście każda z transformacji Jane ma inne ciosy i każda troszkę inaczej walczy, co jest ogólnie całkiem spoko, ale same te walki są niestety dosyć powtarzalne i bardzo szybko nużą i zaczynają niesamowicie wkurzać, zwłaszcza, że po prostu są nudne, no nic się w tych walkach nie dzieje, tak? Tu jeszcze nie wspomniałem o jeszcze dodatkowej takiej umiejętności Scree, także ten Gorgulec może też wysysać energię życiową z poległych wrogów, a następnie Jane może tą energię od niego odsysać, dodając do siebie energię, także to jest taki troszkę, można powiedzieć, taktyczny element, gdzie możemy tą energię odnawiać w dowolnym momencie, tak? Kolejnym według mnie koszmarnym problemem jest backtracking. Zacznijmy od tego, że gra ma ogromne światy. Przyznam szczerze, że grając byłem zaskoczony, że PlayStation 2 potrafi wygenerować tak duże mapy z taką dużą ilością detali i całkiem niezłymi teksturami, o czym za chwilę powiem. Natomiast problemem jest to, że bardzo często musimy drałować z jednego końca mapy z powrotem. Jest taka scena, czy też jest taki quest w Trzecim Świecie, kiedy z podnóża, czy też z tych wiochy, tych mieszczuchów idziemy do zamku tych wampirów i już prawie dochodzimy i tam są zamknięte drzwi i drzwi może otworzyć jedynie jakiś taki upiór, który może nam pomóc, ale trzeba go najpierw pochować w grobie. No i oni tam chowają go w grobie i w pewnym momencie pada zdanie, że potrzeba jeszcze wody święconej i ta woda święcona jest na samym początku gry w studni, czyli stąd właściwie odkąd zaczynaliśmy, więc wracamy z powrotem tą całą drogę. Co ciekawe, oczywiście gra spawnuje wrogów w tym momencie, żebyśmy nie szli tak bezsensownie, ale żebyśmy sobie też powalczyli w irytujący sposób. Więc wracamy po tą wodę, nabieramy tą wodę i potem musimy z buta wracać z powrotem do tego miejsca, z którego żeśmy przyszli. Także backtracking w grze jest okrutny. Co prawda autorzy dodali takie sprytne teleporty, które pozwalają nam się w określone miejsca mapy przenosić, ale przyznam szczerze, że to jest średnio przydatne, bo w większości wypadków i tak będziemy musieli dymać z buta. Inna sprawa, że same mapy są dosyć skomplikowane, są dosyć tak rozbudowane na tyle, że bardzo często się zaczyna błądzić, szukając właściwie wyjścia, a sama mapa, która pokazuje nam, gdzie jest nasza bohaterka, jest mocno nieczytelna, także musimy od razu, grając, wbijać w głowę, gdzie są poszczególne elementy na mapie, bo inaczej będziemy
chodzić w te i we w te bezsensownie szukając nie wiadomo czego. Także wady w mojej opinii bardzo duże. Natomiast opowiedzmy sobie o tych jeszcze fajnych rzeczach, które w Primal twórcy zaimplementowali. Intro zaczyna się, co ciekawe, na tym samym moście chyba co Metal Gear Solid 2, gdzie Snake skacze na ten tankowiec. Także Primal zaczyna się na tym samym moście i nie są to jedyne zbieżne elementy z Metal Gear Solidem. Przede wszystkim Primal też ma świetnie wyreżyserowane cutscenki, które są bardzo długie. Początkowa cutscenka, kiedy wreszcie zaczynamy grać, trwa jakieś 20 minut, także naprawdę długo. I te cutscenki są naprawdę dobrze zrobione. Widać, że tam poszedł motion capture, że mamy ten ruch, że tam coś się w tych cutscenkach dzieje. Natomiast wadą zdecydowanie jest to, że postacie mają kiepski lip-sync i bardzo rzadko zdarza się, żeby ruch ust odpowiadał do wymawianych kwestii, ale pod kątem przygotowania cutscenek nie ma się do czego przyczepić. Kolejną rzeczą jest grafika, która jest, no muszę przyznać, że wyciska siódme poty z PlayStation 2. Bardzo taka pełna detali, z mnóstwem, z dobrymi teksturami. Te postacie są pełne detali. I tutaj ciekawostka, bo Primal jest jedną z dwóch gier, które powstały na tym silniku. Drugą grą jest omawiany już wcześniej w jeden z odcinków Ghost Hunter, który też należał do 10 najładniejszych gier na PlayStation 2. No Primal był wcześniej i faktycznie te elementy, które są tutaj, potrafią zaskoczyć, na przykład efekty cząsteczkowe, kiedy Jane pobiera energię od screen, no wygląda to naprawdę fantastycznie, zwłaszcza, że jeszcze mamy tutaj światło, które też jest dynamiczne, także wygląda to naprawdę nieźle. Muszę przyznać, że silnik dawał radę, aż dziwne, że później nie zdecydowano się na wykorzystanie go w jakichś innych grach, a jedynie w tych dwóch, w Primal i Ghost Hunter, przynajmniej jedynie te gry, te dwie gry ja znam, może jeszcze gdzieś tam coś takiego wystąpiło. Na pewno błyszczy w grze fabuła, która jest całkiem niegłupia, bo oprócz tych 4 mini fabuł w każdym świecie mam jeszcze jedną globalną fabułę, która jakby spaja te wszystkie mini fabuły i sama muszę przyznać, że nad całą historią ktoś dobrze posiedział. To nie jest historia taka, wiecie, napisana na kolanie, czy żeby tylko była, tam jest naprawdę całkiem nieźle to przemyślane, mamy jakieś nawet twisty, mamy nawet te mini fabuły są bardzo ciekawe. Ta pierwsza fabuła, kiedy mamy za zadanie znaleźć syna władcy krainy, który będzie mógł mu przekazać jakby władzę nad krainą. Jest naprawdę ciekawa i muszę przyznać, że strasznie mnie to wkręciła sama historia. Oczywiście nie mówię, że są lepsze i gorsze, bo na przykład ta druga podwodny świat i podwodna fabuła nie za bardzo mi się podobała, ale to też dlatego, że ja nie lubię w grach pływać, mam jakąś taką awersję. Ale też nie jest zła, tak? Też dotyka jakiegoś problemu i też jest to fajnie pokazane. I pod tym kątem muszę przyznać, że ta gra błyszczy i fabularnie, i graficznie jest naprawdę nieźle. Natomiast te błędy, które w grze się pojawiły, czyli ten backtracking, ta kiepska walka, zdecydowanie spowodowały, że gra jakoś zniknęła z umysłów graczy. Gracze jakby ją wyparli z jakiegoś powodu. Niesłusznie, bo jest to jeden z tych tytułów, które z czystym sumieniem mogę polecić na PlayStation 2. Oczywiście jeżeli przymkniemy oko na te wszystkie wady, inną sprawą jest to, że ta gra jest strasznie długa. W pewnym momencie stwierdzicie, że już gracie ileś tam godzin, a to dopiero połowa gry. Dopiero zwiedziliście 2 światy, jeszcze 2 kolejne, także jest takie coś, że... Znaczy tutaj mógłbym to powiedzieć, że jest to też wada, że gra jest po prostu za długa. I w pewnym momencie dopada znużenie, gdzieś tak w połowie, mogłaby być o połowę krótsza, a te wszystkie światy, które zwiedzałem, mogłyby być bardziej skondensowane, żeby krócej te fabuły ogarniać, natomiast w mojej opinii troszkę gra jest za długa i zaczyna po jakimś czasie męczyć, ale i tak myślę, że warto się z nią poznać, warto ją poznać, bo jest naprawdę, kurczę, ciekawa gra. Szkoda, że ona została tak niesamowicie zapomniana jakoś przez graczy, bo no daje radę. Przepraszam, kurczę, cały czas jestem chory. Naprawdę daje radę i bardzo mi się podobało Primal. Natomiast, no tak jak mówię, no, ma swoje wady, które mogą irytować. Strasznie ta irytująca walka jest taka archaiczna, w ogóle jakaś taka dziwna. To już trzeba samemu zobaczyć. Niemniej jednak, jeżeli
szukacie jakiejś fajnej gry na PlayStation 2, która zajmie Wam sporo czasu, ma niegłupią fabułę, elegancką grafikę, a jest tytułem, który zapewne większość z Was nie zna, to Primal jest całkiem niezłym wyborem. Warto się z tą grą zapoznać, zwłaszcza, że chyba wyszedł remaster albo wydali po prostu port na PlayStation 4, ale to chyba nie w Polsce, chyba tylko w Stanach. Trzeba by było zrobić jakiś research, a akurat nie patrzyłem, że jednak ta gra się pojawiła na PlayStation 4. Ja grałem oczywiście w oryginalną wersję i polecam tego Primala. Naprawdę, kurczę, warto sobie przypomnieć o tej grze. Zapewne 90% z Was nie grało w Primala, bo jakoś tak ta gra też, chyba ona nawet przy premierze nie była jakoś zbytnio popularna, a warto poznać, bo takie gry są naprawdę dobre. Podobnie zresztą jak Ghost Hunter, stworzony też przez to samo studio, to jest Cambridge Production, SCEE, czyli First Party developer od Sony. Ghost Hunter też był niezłą grą i też taką grą troszkę bardziej zapomnianą, i Primal też właściwie też taka gra zapomniana, a naprawdę bardzo dobra. Niemniej, jeżeli szukacie czegoś ciekawego, Primal jest doskonałym wyborem. Bardzo fajna gra, bardzo fajnie mi się grało. No i cóż mogę powiedzieć? No, pomimo tych wad oceniam grę bardzo dobrze. Pewnie w czasach, kiedy przy premierze oceniałbym tą grę gorzej, ale dzisiaj już czasem, z perspektywy czasu patrząc na wiele rzeczy, przymyka się oko i one może te rzeczy irytują, ale potrafimy je jakoś tak przełknąć i gramy dalej. Także Primal jest właśnie taką grą. Jeżeli szukacie, polecam jeszcze raz. Bardzo fajny tytuł. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.